Wyjedziecie na lotnisku, wypijcie sobie czekoladę z Cafe Co. Po prostu jest ekstra. Śmigam teraz 100 km na terminal 5. Milion schodów. Długie kolejki. Heathrow. 5 terminali. Czekam teraz na mój autobus numer 5, który zabierze mnie już prosto do hotelu. Heathrow. Jest 7 rano. Po praktycznie nieprzespanej nocy, czy właściwie to dniu, bo jak tutaj jest noc, to u nas już w Polsce jest dawno dzień. A, czas iść coś pozwiedzać. Ale jeszcze minutkę. No 2. Idziemy. Minutkę. Idziemy. Serio. Go. Okulary to już wstaje. Gofr z dżemem, czekoladą i syropem klonowym. Albo syropem cukrowym. Po takim śniadaniu ten dzień jest skazany na sukces. Space Needle, czyli kosmiczna igła, która jest za mną, to jeden z najwyższych budynków w Seattle. Ponieważ jest to okrutna kolejka do windy, spróbujemy wejść po schodach, bez kolejki. Aha, bo jakieś biegacze, tak? To jednak nie wejdziemy po schodach. No szkoda, bo widok pewnie byłby zachwycający. Ale może uda się zobaczyć jakieś... bo to jest Muzeum Dźwięku. To jest Muzeum EMP, czyli Muzeum Muzyczne, Music, coś tam. Trochę mi nie wychodzi. Ale teraz sobie pójdziemy do stacji mixingu. Terminator. Indie Games Revolution. Będę grał w Typomana. Nie rozumiem, o co w tej grze chodzi. Się chodzi i nic z tego nie wychodzi. Aha, coś tutaj trzeba z tym chyba zrobić. No nie. Nie mam pojęcia. Jak ktoś lubi gitary bądź Nirwanę, to tam znajdzie coś dla siebie w tym muzeum. Natomiast takie trochę powiedzmy proste jest to muzeum, albo sporo rozrywki dla dzieci. Dzieci tam się będą całkiem dobrze bawić. No wystawa gier, całkiem ciekawa, że w ogóle jest. Natomiast teraz
Trochę zgłodniałem, coś bym zjadł. Zrobię coś niesamowitego. Pójdę do McDonalda. Prawdziwy McDonald's. Amerykański. Żadnej ściemy. Najgorsze jedzenie, jakie może być. Tak jest! Och tak, och tak. Big Mac. Hi, can I have a cheeseburger? One cheeseburger? Yeah, Okay. that's it. Sir? Yeah. Cheeseburger w McDonaldzie. Nie jadłem tego od lat. Pike Place Market. Seattle to w ogóle miasto artystów. Tutaj podobno każdy jest artystą. Buddyjskie jakieś rzeczy. Krasnoludki. Istnieje możliwość, że tam jest pierwszy Starbucks, a przynajmniej jeden z pierwszych. Z tym, że on nie jest pierwszy, ale jest. Mam bardzo fajną baterię, cały czas jest na 0, mówi, że już się kończy i ciągle działa. W Ameryce całkiem popularne jest jeszcze płacenie czekami. Właśnie jedna pani napisała czek, dała pani kasjerce i zapłacone. Just like the oven for dinner, but only cooked halfway. Where did you guys? You're not from Washington. Where are you from? So you know how the tomatoes out here kind of suck compared to here? Yeah, they do, don't they? Yeah, they do. Yeah, okay. Even when you grow your own and stuff, no. There's no acid in them, is there? Yeah, no, absolutely not. Yeah, And we don't even buy them now. No, and even growing your own is only one. So this is a super high acid beef steak right there. That's like what you grew up with. Well, I'm flying in from a guy down in San Diego where the soil is perfect. These were yesterday, blown up last night. Yeah, they're amazing. That's amazing. And you know, Pan właśnie pięknie zachwalał pomidorki. Mówił, że w Seattle pomidorki to nie są za dobre, ale te, on to sam je tam robił, wczoraj zerwał i są po prostu wyborne. they're amazing. That's amazing. Amazing, amazing. Red Polish Style Bar, Borscht i piękne wałki do tłuczenia ludzi po głowie. W Stanach kartą się płaci bez PIN-u, czasami tylko jest podpis, ale też nie zawsze. Czasami wystarczy tylko przyciągnąć kartę, siup i już, zapłacone. Czasami jest siup i podpis. Napiwek daje się po zapłaceniu, to znaczy płacimy kartą, na przykład w restauracji. Pani zabiera kartę, przynosi nam kartę i rachunek, który trzeba podpisać i na rachunku dopiero piszemy, jaka jest kwota napiwku. Ogólnie jest wygodnie płacić. Wypisuję właśnie kartki. Ciężka robota po tych kartach. Dużo się robi, nawet jak jest ich tylko 5, to i tak jest tego dużo. Jak jesteście na mieście, gdzieś zwiedzacie i nie macie gdzie usiąść, to warto jest iść do dowolnego hotelu i wejść do lobby. Tutaj można sobie zawsze znaleźć jakieś miejsce do siedzenia, jest toaleta, nikt nas stąd nie wygoni. Właśnie mnie zaczepił jakiś koleś i chciał użyć telefonu, żeby zadzwonić. Mogę tutaj wyczuć, że chciał mi ten telefon zabrać, ale to nie do końca prawda. Tutaj możliwe jest coś takiego, że ktoś chce poruszyć telefon i faktycznie z niego gdzieś zadzwoni. Nawet jak ten człowiek wygląda trochę tak dziwnie, że nie zaufałem mu raczej, ale on faktycznie ten telefon pożyczy i zadzwoni. No z tym, że on być może będzie chciał sobie gadać przez pół godziny na przykład. Prawdopodobnie chodzi o to, że ci ludzie potrzebują jakiegoś kontaktu. No nie wiem. Czemu to się tak dymi tam?
tym można by położyć sobie rower. Za $8 można jeździć 24 godziny. Ale trzeba też wziąć hełm z takiego fajnego boksa. W takim molo jest bardzo ciekawy zestaw losowych przedmiotów. Znaczy stół do ping-ponga, leżak i słupek. Shiro Sushi. Właśnie zjadłem sobie sushi w Shiro, który był uczniem Jiro, tego z Jiro Shinio Sushi. No sushi było faktycznie bardzo dobre. Było tam kilka rodzajów ryb. W ogóle nie znałem ich nazw, ale faktycznie były dobre. Ryż był bardzo dobrze doprawiony. Był tam prawdopodobnie jakiś, nie wiem, sosik czy jakieś coś takiego, co spowodowało, że to było jeszcze lepsze. Do tego lody w tempurze z zielonej herbaty, no po prostu wyborne. Chętnie bym powiedział więcej o smaku tego sushi, ale moje kubki smakowe nie są jeszcze przyzwyczajone do takich dobrych smaków, takiego delikatnego sushi, ale faktycznie rybki były bardzo delikatne, bardzo smaczne. A na początku była taka zupka z jakiejś tam krewetki, kawałka ryby i grzybków. Zupka w takich bardzo malutkich kubeczkach do picia. No, nawet herbatę się takich małych chyba nie pije. Bardzo fajne. Co ciekawe, w restauracjach amerykańskich rachunek kelnerzy przynoszą od razu po skończeniu posiłku. To nie znaczy, że nas wyganiają, tylko po prostu przynoszą i dzięki temu mogą zapłacić. Gdy Amerykanie przyjeżdżają do Polski, to czekają na rachunek, czekają i nie wiedzą, o co chodzi. I głupio im jest zapytać, poprosić o rachunek. Znowu jak my przyjeżdżamy tutaj, no to wydaje nam się, że nas wyganiają. A to jest po prostu taki zwyczaj, no super. Bardzo wygodny, bo nie trzeba czekać pół godziny na kelnera, potem na to, że przyniesie rachunek, potem, że zapłacimy, przyniesie jakąś resztę, Tak, to zdecydowanie trzeba się przyzwyczaić do tego, że tutaj dużo jest takich ludzi siedzących na ulicy, patrzących się na ciebie różnie, albo są bezdomni, albo nie tak siedzą. Właśnie przyszedł jakiś pijany pewnie facet, krzyczący, że jestem świnią. Ekstra. Kierowca mówi pasażerom do widzenia, see you later i tak dalej. Żeby wysiąść, trzeba zasygnalizować chęć wysiadania za pomocą przycisku stop. Właściwie nie przycisku, tylko linki. Linki, która tutaj leci wzdłuż całego autobusu i która, ja bym powiedział, że to jest linka alarmowa, ale nie. Thank you. Thank you, baby. Thank you. Have a nice night. Z przodu autobusu można zostawić sobie rowery i jechać z rowerem. No genialny patent. Trochę mi się już spieszy na samolot, zamiast jechać Uberem, to się tutaj kitwaszę z autobusami. Jedzie! Idę teraz się skanować, ale tutaj mają takie maszyny, które podobno bardzo dużo promieniowania dają, dlatego ja się opt-outuję z nich, więc będę miał przeszukanie ręczne chyba. Zobaczymy, jak to działa. So, come on with me. Alright, let me get my new gloves on here. So, I'm going to be giving you a pat now since I chopped it out. It's going to cover all areas of your body, including your groin and buttocks areas. To those areas, I'm going to use the back side of my hands. I'm also going to clear your inner thighs. Ogólnie było bardzo fajnie. Pan opowiedział, gdzie mnie zmaca, po czym mnie zmacał wszędzie. Oczywiście bez przesady. Także zabawa świetna. Ale przynajmniej uniknąłem rakotwórczego promieniowania.